Dzień dobry, nazywam się Magdalena Pijewska. Celem mojej wystawy jest upamiętnienie walecznych kobiet, które formacje działały w dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszą formację, którą omówię, jest Ochotnicza Legia Kobiet. Tutaj siostra Wiktoria jest w mundurze Ochotniczej Legii Kobiet. Jest to formacja powstała w 1918 roku. Przekształcono z chwilą nasilania się walk polsko-ukraińskich. Została przekształcona kobieca milicja obywatelska właśnie na Ochotniczą Legię Kobiet. Dziewczęta walczyły w obronie Lwowa, Wilna, Grodna czy też Warszawy. Była to pierwsza, jedyna formacja, która walczyła na pierwszej linii frontu. Mundur z 1919 roku, wzoru WZ 1919, sukno koloru khaki, spódnica z dwiema kontrfałdami, czarne skórzane rękawiczki, długie buty, szyte właśnie ze wzoru, ze zdjęć oryginalnych, ładownice Manlichera, patki legionowe, co ważne, Krzyż Obrony Lwowa, nadawany od 1919 roku. Nosiły one te krzyże, gdyż większość właśnie legunek brała udział w obronie Lwowa jako orlęta lwowskie. To jest ciekawostka. Tutaj Maciejówka z orzełkiem WZ-19. Kolejną formacją, która powstała w 1923 roku z inicjatywy właśnie członkiń Ochotniczej Legii Kobiet jest formacja Przysposobienie Wojskowe Kobiet, w którym ja jestem w mundurze, oraz koleżanka Kasia. Głównym celem i zadaniem pewiaczek, czyli członkiń w tejże formacji, było danie możliwości każdej Polce obrony naszej ojczyzny. Jednym z newralgicznych punktów pracy organizacji PWK było przeszkolenie ogólnowojskowe. Przed dzień wybuchu II wojny światowej formacja liczyła aż 47 000 zarejestrowanych członków. Kolejna sylwetka, którą przedstawia koleżanka Kasia, jest to mundur Przysposobienia Wojskowego Kobiet już nowego typu. Drelichowa bluza, małe orzełki Przysposobienia Wojskowego Kobiet, skórzany pas, sukienna spódnica z dwiema kontrfałdami oraz skórzane trzewiki. Beret z małym orzełkiem PWK. Obróć się, Kasia, pokaż. Ja również mam na sobie mundur nowego typu. Kolejną sylwetkę, która przedstawia koleżanka Weronika, jest to siostra Polskiego Czerwonego Krzyża. Koleżanka Weronika ma na sobie fartuch siostry Polskiego Czerwonego Krzyża, która ratowała rannych w bitwie nad Bzurą w 1939 roku. Proszę Weronika, zaprezentuj fartuszek. Po zdjęciach, które zostały, widzimy, że te fartuszki się różniły, gdyż większość z nich sama sobie je szyła, a najczęściej były one właśnie uszyte z koszul nocnych. Taka ciekawostka. Pierwsza sylwetka przedstawia strój sportowy formacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Są to satynowe spodenki gimnastyczne z naszytym lampasem, żółto taki musztardowo-granatowy, bawełniana koszulka kroju kimono, wyhaftowany orzełek oraz taki fezik. Niektórzy myślą, że właśnie to był strój do spania, nie, natomiast to jest strój właśnie ćwiczebny, również z naszytym żółto-granatowym otokiem oraz trzewiki. Regulaminowo miało być to brązowe trzewiki, natomiast no wiemy, były czasy jakie były, także różniły się. Kolejna sylwetka jest to strój obozowy. Udało mi się go uszyć z książeczki, którą wylicytowałam, a przyszła ona aż z Moskwy. Są to spodnie takie zapinane w kolano, na dwa guziczki, pas, bluza z żółtym takim sznureczkiem, kapelusz, który też właśnie był w tej książeczce. Kolejna sylwetka jest to już mundur starego typu, obowiązujący od 1928 roku.
Złota lamówka oznacza przeszkolenie ogólnowojskowe, natomiast spadki z małymi orzełkami przysposobienia wojskowego kobiet oznaczają stopień starszej szeregowej. Duży orzełek, PWK. Jest to bluza drelichowa, koloru khaki, one się różniły. Niektóre były beżowe, khaki, skórzany pas i sukienna granatowa spódnica. W moich zbiorach znajduje się również taka ulotka Polskiego Czerwonego Krzyża z 1938 roku, jak ratować siebie i innych w razie wojny i w czasie pokoju, oraz oryginalne zdjęcie polskiej sanitariuszki. Jak widzimy na fotografii, siostra Polskiego Czerwonego Krzyża ma na sobie biały fartuszek. Tak jak już powiedziałam prędzej, one się różniły. Rola sióstr Polskiego Czerwonego Krzyża w bitwie nad Bzurą w 1939 roku była bardzo ważna, gdyż to one opiekowały się rannymi, ratowały życie polskim żołnierzom. Tak jak już powiedziałam, ubrane skromnie w swoje fartuszki, często je szyły ze swoich materiałów, te, które posiadały, dlatego ich kolor i krój nie był jednakowy. To właśnie te niewiasty stanowiły podporę żołnierzy. Są przykładem bezgranicznego poświęcenia i bohaterstwa w obronie naszej ojczyzny. Wiele z nich zostało zapomnianych, mimo iż setki albo i tysiące tego rodzaju bohaterek przedzierały się przez dawne dzieje Polski. Ich niezłomna postawa stała się również inspiracją oraz wzorem do naśladowania. Niestety obecnie dostępne źródła nie podają zbyt wielu informacji na ten temat oraz na udziału ich na zapleczach sanitarnych. Jak podają źródła, podczas II wojny światowej Polski Czerwony Krzyż oddał do dyspozycji wojskowe szpitale, punkty sanitarne wraz z personelem lekarskim oraz pielęgniarki, jak i ochotników. Zostało uruchomione około 180 szpitali, domy noclegowe, a także punkty sanitarne. Dochodziłam do tych informacji i udało mi się uzyskać zaledwie o 4 siostrach Polskiego Czerwonego Krzyża w bitwie nad Bzurą w 1939 roku, które spoczywają w okręgu Sochaczewa. Są to Laskowska Irena, Wędorfówna Halina oraz Borowska Anna i Młynkowna Eugenia. Ważny moment o roli kobiet w bitwie nad Bzurą zapamiętał i ujął w swych wspomnieniach oficer zwiadowczy 1 Dywizjonu 16 Pułku Artylerii Lekkiej 16 Dywizji Piechoty Armii Pomorze Stanisław Stach. Zdeterminowani dowódcy, prowadząc resztki podlegających sobie oddziałów, próbowali wyrwać się z okrężenia pośród wojennej pożogi i dramatycznych scen. Tak wspominał Stanisław Stach. Kierunek Bieliny i leśniczówka Januszew, ciężka piaszczysta droga, grupy piechurów, gromady jeźdźców rozmaitych pułków, a wszystko ciągnie ku Bzurze. Olbrzymie place z kupami sprzętu, rozbite pojazdy, porzucona broń i setki żołnierzy z białymi flagami. Opodal plama szarych mundurów, głowy zwrócone w jednym kierunku, w głębi kilka karetek Czerwonego Krzyża. Ktoś głośno przemawia. Czoło Odeonu dociąga do zbiegowiska. Pośrodku koła milczących żołnierzy, pozbytych samowolnie broni, stoi młoda kobieta. Zielony mundur sanitariuszki wycina ostro smukłą sylwetkę na tle stłuczonych postaci. Rozpromieniona twarz młodziutkiej mówczyni walczy o lepsze z rubinową plamą krzyżyka na białej opasce. Słychać wyraźnie: weźcie broń, bić się trzeba, lotnictwo angielskie pomoże nam przy przejściu Bzury. Głos rośnie, potężnieje i żarem zapada w serce. Czoło Odeonu mija trybunę sumienia. Majora ściska coś w gardle, a kiedy spojrzał na swoich ludzi, dostrzegł i szklące się oczy. Chciałam jeszcze dodać, że któż to teraz będzie wiedział, być może jedna z tych poległych to właśnie ta młoda, krucha, ale jakże silna ducha dziewczyna. Pamięć o przedwojennych i wojennych przeżyciach tkwi głęboko w nas samych. Czytając życiorysy tych kobiet, można przyjąć je za wzór szlachetności, a przy tym waleczności. Ich samozaparcia, determinacji, ogromnej odwagi, wytrwałości przekonań, honoru i miłości do ojczyzny. My Polacy stąpamy szlakiem naznaczonym krwią naszych przodków, śladem historii. Dumni być powinniśmy i pamiętać o szlachetnej postawie ludzi, którzy się do tego przyczynili. Z szacunkiem oddając im honor i czcić pamięć, tak aby dalsze pokolenia młodych ludzi, w których rodzi się całe nowe życie, żyli ze świadomością i miłością do całego narodu. Głównym zadaniem i celem tych wszystkich bohaterek było
dobro naszej ojczyzny, często stawiane ponad własne szczęście, są one symbolem bezgranicznego poświęcenia w obronie naszej ojczyzny.